Cześć, witam Cię już w drugiej części mojego poradnika na temat tworzenia własnego systemu w kosmosie. Dzisiaj dodamy sobie grafikę. Zrobimy sobie też menadżer procesów oraz system okienek. Chciałbym też uprzedzić, że ten poradnik jest delikatnie trudniejszy i w razie czego cały kod możecie zobaczyć na GitHubie. Jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcinka, ale dosyć dobrze sobie radzicie w kosmosie, no to myślę, że sobie poradzicie. Tak więc zaczynajmy. Zaczniemy sobie od stworzenia nowego folderu Graphics oraz folderu z zasobami. W folderze Graphics stwórzmy sobie nowy skrypt, który będzie obsługiwać grafikę, np. GUI. Zmieńmy na public static. Zróbmy też publiczny statyczny void start GUI. I dodajmy konfigurację. Ustawmy to na zwykłe 1920 na 1080. Teraz zróbmy nowy canvas. Utwórzmy go z naszymi ustawieniami. Teraz nadszedł czas na utworzenie konfiguracji myszki. Na samym starcie możemy ją wyśrodkować. Stwórzmy void update. Następnie dodajmy tapetę do naszego systemu. Możemy utworzyć specjalny folder na tapety, a żeby dodać je do naszego systemu, zróbmy nowy skrypt files. Jak zwykle public static. Teraz dodajmy tutaj nasze pliki. Ścieżka pliku zaczyna się od nazwy waszego rozwiązania. Teraz dodajmy nasz obrazek. Pamiętajcie, że musi być on w formacie BMP. Możecie przekonwertować obrazki online albo moim własnym programem, który znajdziecie na Discordzie. Możemy zmienić na krótszą nazwę i przy okazji dodajmy folder z kursorami. Nie zapomnijmy też dopisać nazwy naszej tapety .bmp. I teraz ważne, zmieńcie na zasób osadzony. Dodajmy tablicę bajtów, która będzie naszą tapetą. Zróbmy to samo z kursorem. Nie zapomnijcie go dodać, możecie użyć tego samego co ja, znajdziecie go na GitHubie. Dodajmy dwie bitmapy, tapety i kursor. Musimy je oczywiście wczytać, ale żeby był porządek, możemy to zrobić w skrypcie boot. Jak zwykle public static. Stwórzmy void na przykład onBoot. Teraz nadszedł czas na wczytanie naszej tapety. Wczytajmy też kursor. Finalnie dodajmy komendę GUI.
Jeżeli ktoś chce, to może po prostu włączać grafikę od razu po włączeniu systemu. Wywołajmy onboot. A w samym onboot możemy też wystartować nasze GUI. Ale zanim dokończymy, musimy coś wyświetlić na naszym kanwasie. W update dodajmy rysowanie naszej tapety. Dodajmy od razu kursor. Aby coś wyświetlić, dodajmy wywołanie display. Teraz wystarczy, że wywołamy nasze void update. Dodajmy bool, który będzie określać, czy mamy zaktualizować nasz canvas. Jeśli nie, to pozostanie konsola. A jeśli tak, no to wystarczy, że zrobimy GUI.update. Pamiętajcie, by to włączyć w void onboot. Dodatkowo, żeby nasz system nie crashował co 3 sekundy, dodajmy usuwanie śmieci z pamięci. Nie chcemy to robić co klatkę, tylko co 20, ponieważ inaczej nasze FPS-y spadną o jakąś połowę. A, i nie zapomnijcie dodać .bmp do kursora, tak jak ja. No i gotowe. Wpiszmy komendę GUI. Jak widzicie, wszystko działa. I myślę, że to świetny pomysł, by powiedzieć, że na 100 łapek dodaję już trzeci poradnik. Pokażę Wam, jak dodać TrueType font, zrobić terminal oraz kilka nowych fajnych rzeczy. Ale najpierw dokończmy ten poradnik. Dobra, czas dodać procesy i okienka. Zróbmy nowy skrypt proces. Tym razem nasza klasa będzie po prostu publiczna. Dodajmy też skrypt proces manager. On będzie publiczny i statyczny. Zróbmy teraz listę naszych procesów. Przejdźmy do procesu i dodajmy tam wirtualne voidy. Run oraz start. Oprócz tego dodajmy string z nazwą naszego procesu. Teraz zróbmy nową publiczną klasę WindowData i dodajmy parametry naszego okna. Teraz dodajmy metodę update, która będzie wyświetlała wszystkie okienka. Dodajmy też void start. Oraz stop. Dodajmy folder z naszymi aplikacjami. I dodajmy message box. Ma on dziedziczyć po procesie.
Tutaj możemy pisać kod naszej aplikacji. Zróbmy też ładny nagłówek naszych okienek. Zróbmy do tego nowy skrypt window. Dodajmy też skrypt custom drawing, który znajdziecie w opisie. Pozwoli on nam rysować prostokąty z zaokrąglonymi rogami. Dodajmy też skrypt, który będzie przechowywać nasze kolory. Robimy to w taki sposób, aby działał też kanwas WBE, czyli w skrócie taki na prawdziwy sprzęt. Tutaj możecie dodać jakie kolory tylko chcecie, nie musi to być ciemny motyw oczywiście. W GUI możemy przechowywać nasze kolory. W window nie zapomnijmy o dodaniu window.drawTop. Niech przyjmuje on nasz proces. Narysujmy sobie zaokrąglony prostokąt. Trzydzieści to będzie wysokość naszego paska. Wyrenderujmy też nasze okienko. Pamiętajcie, by przesunąć to o nasze top size. Dla uproszczenia dodajmy sobie w window public static int top size. Teraz stwórzmy nasz message box. I wywołajmy update. Czas przetestować. Jak widzicie, oto i jest nasze małe okienko. Możemy je trochę powiększyć.
na przykład 350 na 200. Ok, dużo lepiej. Teraz dodajmy sobie poruszanie okienek. Zróbmy nowy publiczny statyczny void move. Sprawdźmy, czy ktoś nacisnął lewy przycisk myszki. Dodajmy też coś takiego, by sprawdzało to tylko wtedy, gdy ktoś naciśnie, a nie przytrzyma. Dodajmy od razu aktualny proces, który będziemy chcieli poruszać. Jeżeli ktoś puści myszkę, to chcemy go wyresetować. Teraz musimy przejść po każdym procesie i sprawdzić, czy nasza myszka nie najeżdża na jego górę. Sprawdźmy, czy okienkiem można poruszać. I teraz nadszedł czas na sprawdzanie pozycji. Dodajmy sobie też Alt X oraz Alt Y, to będzie taki offset, żeby wszystko dobrze się poruszało. Teraz dodajmy faktyczne poruszanie. Pamiętajcie też ustawić movable na true. Jak widzicie, wszystko działa. Jeśli wszystko już zrobiliśmy, to możemy dodać tekst. Font default to będzie nasza czcionka. Teraz dodajmy renderowanie nazwy. Dodajmy kolejny kolor.
Podczas tworzenia procesu pamiętajcie dać mu nazwę. No i wszystko elegancko działa, tylko ja bym zmienił jeszcze wysokość tekstu. Idealnie. No dobra, to by było już chyba na tyle. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, ponieważ na 100 łapek postaram się nagrać trzecią część. A, i możecie wejść na Discorda, ponieważ znajdziecie tam cały kod. Dosłownie nagrywałem i montowałem to coś 3 dni. Więc zostaw tego suba, dzięki.